Borowik to najbardziej pożądany grzyb jadalny naszych lasów. Z tego filmu dowiesz się, jak można stworzyć sprzyjające warunki do uprawy borowików we własnym ogrodzie. Jak zrobić grzybnię z zebranych w lesie grzybów borowika. Pokażę przepis, jak samemu zrobić substrat glebowy pod uprawę borowików, w jakich warunkach powinieneś uprawiać borowiki, jak zaszczepić prawidłowo grzybnię, jakie drzewa potrzebne są dla danego gatunku borowika oraz jak pielęgnować grzybnię, by przetrwała w Twoim ogródku. Przy sprzyjających warunkach możemy założyć w naszym ogrodzie własną uprawę grzybów leśnych i to nawet tych najbardziej lubianych, jakimi są borowiki. Pojawiają się one w naturze od maja do listopada w lasach iglastych, liściastych i mieszanych. Borowik tworzy mikoryzę ze świerkami, sosnami, bukami oraz dębami, niekiedy z grabem czy lipą. Występuje pojedynczo w niewielkich grupach w miejscach świetlistych i na skraju lasu. Występowanie borowików zależne jest od zjawiska mikoryzy, czyli swoistej symbiozy korzeni roślin z dopasowanymi do ich potrzeb gatunkami grzybów. Jest to proces, którego korzyści czerpią obie strony. Drzewa mogą czerpać z ziemi większą ilość cennych składników odżywczych i wody, a także zyskują odporność na wiele chorób. Grzyby otrzymują w zamian węglowodany wytwarzane w procesie fotosyntezy. Często spotykanym zjawiskiem jest to, że muchomory czerwone zwykle wróżą wysyp prawdziwków. Tam, gdzie rosną muchomory, mogą rosnąć i borowiki. Ready to get your fungi on? Let's see what happens when a Boletus and a red toadstool share the same forest floor. Deep in the heart of the forest, where the air is crisp and the moss is thick, two mushroom marvels are having a meet cute. On one side we've got the robust Boletus, think of it as the heavyweight champ of the mushroom world. Pause for effect. And on the other, the striking red toadstool, flashy and fabulous, like the supermodel of the fungi family. These two might look like they're from different worlds. One's all about earthy vibes, while the other's practically a pop star. But together, they create a magical scene that makes you wonder, what other secrets does the forest floor hold? So next time you're out for a nature walk, keep your eyes peeled. You might just stumble upon a mushroom meeting that'll leave you in awe. Nature's full of surprises, and sometimes they're right under your feet. Zacienione miejsca na poboczach, porośnięte wysokimi sosnami, obrośnięte mchem i wrzosem, zazwyczaj stanowią znakomite podłoże dla prawdziwków. Do uprawy grzybów we własnym ogrodzie najlepiej korzystne będą jak najbardziej naturalne siedliska. Jeśli nasza działka zawiera w sobie fragmenty lasu, to zaszczepienie grzybni z całą pewnością przyniesie efekt. Natomiast w przypadku działki typowo miejskiej, gdy ogród był zakładany od początku, możemy spróbować zagospodarować niewielką przestrzeń na potrzeby uprawy grzybni i posadzić krzewy, drzewa iglaste oraz rośliny sprzyjające przyjęciu się i rozrastaniu grzybni. Grzyby bowiem, ich poszczególne odmiany, potrzebują do swojego rozwoju symbiozy z określonymi gatunkami drzew. Zjawisko tej współzależności określa się mianem mikoryzy, czyli współpracy na potrzeby prawidłowego rozwoju grzybów i roślin. Borowiki najbardziej lubią sąsiedztwo dębów, buku i świerków. Jednak zależnie od gatunku borowika, warunki uprawy oraz warunki glebowe będą nieco inne. Dąb to drzewo, które najbardziej upodobał sobie właśnie borowik szlachetny, zwany także borowikiem jadalnym, ale bardzo lubi także świerki. Borowik szlachetny występuje zarówno w lasach iglastych, liściastych, jak i mieszanych. Grzyb ten tworzy mikoryzę z licznymi gatunkami drzew, jednak głównie ze świerkiem, dlatego najobficiej występuje w górskich drzewostanach świerkowych. Preferuje drzewostany w średniej klasie wieku, w starszych drzewostanach iglastych ustępuje podgrzybowi brunatnemu. Owocniki pojawiają się najczęściej i najliczniej od maja do listopada. Owocniki wyrastają pojedynczo, często w niewielkich grupach, po kilka. Bywa także, że tworzą kręgi. Do prawidłowego rozwoju borowika szlachetnego potrzebne są nie tylko korzenie właściwego gatunku drzewa. Na powierzchni kory tworzy on ryzomorfy, wyraźnie widoczne gołym okiem sznury grzybniowe, które rozchodzą się w glebie w różnych kierunkach i tworzą okazałe owocniki. Jednak aby strzępki jego grzybni połączyły się z korzeniami drzew, w podłożu muszą znajdować się bakterie z rodzaju Pseudomonas. Masło borowik żółto-brązowy. Borowik żółto-brązowy, w Polsce gatunek rzadki, znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Występuje w ciepłych lasach liściastych, pod dębami i bukami, ale spotykany również w lasach iglastych, pod jodłami i na glebach wapiennych. Borowik usiadkowany jest jednym z najwcześniej pojawiających się grzybów rurkowych.
Rośnie obficie od maja do początku października, a nawet do połowy listopada. Spotkać go można w lasach liściastych, mieszanych, rzadko iglastych, a nawet poza lasem, na brzegach stawów czy parkach. Tworzy mikoryzę głównie z dębami, bukami, grabami i lipami. Na niektórych obszarach, szczególnie na wyższych wysokościach, jego wzrost odnotowano również pod świerkami. Borowik sosnowy. Rośnie przeważnie pod sosnami, ale także pod bukami na kwaśnych glebach. Owocniki pojawiają się często już w maju i występują do października, przy czym najobficiej na początku sezonu. Borowik ciemnobrązowy, w Polsce gatunek bardzo rzadki, znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Rośnie w lasach liściastych, pod dębami, bukami oraz kasztanami jadalnymi. Gatunek ciepłolubny, owocniki wyrastają od maja do września. Krasnoborowik cyglastopory, borowik cyglastopory. Młode owocniki mogą być mylone z grzyboborowikiem żółtoporym, ponieważ oba grzyby często występują równocześnie na tym samym terenie. Najważniejsze cechy odróżniające krasnoborowika od cyglastoporego to strzępki na trzonie zamiast siatki, czerwone rurki zamiast żółtych, tylko u starszych owocników, i ciemniejszy kapelusz. Podobny jest też modroborowik gładkotrzonowy, ale ma kapelusz oliwkowo-brązowy, pomarańczowo-czerwony lub ceglasto-czerwony, pomarańczowe pory i trzon u podstawy karminowo-czerwony. W Polsce jest dość pospolity, rośnie w lasach liściastych i iglastych od maja do późnej jesieni. W górach występuje dużo częściej niż na niżu. Odmiana typowo występuje głównie pod jodłami, grabami, bukami, świerkami, dębem przypółkowym i lipą. Odmiana żonkilowa pod dębami i bukami. Odmiana żonkilowa jest w Polsce bardzo rzadka, znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Złotoborowik wysmukły, tzw. borowik amerykański. W Polsce obecny jest na Podlasiu oraz w lasach pobrzeża Bałtyku. Obficie występuje na obszarze od Suwałk aż do Łeby. Występuje w otoczeniu sosny zwyczajnej i kosodrzewiny, z którymi związany jest mikoryzą. W Polsce najczęściej spotykany jest na siedliskach piaszczystych, np. na zarośniętych przez sosny wydmach lub wrzosowiskach, stąd jedna z jego potocznych nazw gatunkowych. Zatem, jeśli chcesz uprawiać grzyby z gatunku borowika, wystarczy przynieść z lasu trochę starych, dojrzałych, w pełni rozwiniętych grzybów, gdzie znajdują się zarodniki grzyba, dzięki którym grzyb się rozsiewa. Mogą być nawet robaczywe, ważne są ich rurki zarodnikowe. Zabieramy takiego grzyba wraz z grzybnią, z korzeniami grzybów, która tworzy mikoryzę z danym gatunkiem drzewa. Takie grzyby rozdrabniamy i zalewamy wodą deszczową, nie może zawierać chloru. Do całości dodatkowo dodaj drożdże i cukier stanowiące pożywkę i stymulator dla grzybni. Kostkę drożdży świeżych rozpuść w szklance ciepłej wody, dodaj 3 łyżki cukru i 3 łyżki mąki. Wymieszaj i odstaw na godzinę, po czym dodaj do grzybów. Cukier to źródło pożywienia dla drożdży, natomiast mąka dla grzybów. Cukier dodatkowo jest stymulatorem wzrostu dla grzybni. Badania przeprowadzone przez naukowców z Irackiego Dziennika Nauk Rolniczych w 2013 roku wykazały wzrost plonu boczniaka po dodaniu drożdży o 50%. Wyniki wykazały, że plon oraz wydajność biologiczna rosły wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu drożdżowego. If your mushroom harvest looks like a sad salad, you're missing out on the magic of yeast extract. Researchers at the Iraqi Institute of Sciences have made an exciting discovery. By adding yeast extract to oyster mushrooms, they boosted the yield significantly. Why does this work? Yeast extract is packed with essential nutrients that mushrooms love. It acts like a superfood, giving mushrooms the extra energy they need to grow bigger and faster. Imagine harvesting double the mushrooms without extra work. It's a game changer for mushroom growers everywhere. So next time you're tending to your fungi, think about adding a sprinkle of yeast extract. Your future mushroom harvest will thank you. Całość zalewamy wiadrem wody i odstawiamy na 2-3 tygodnie na dworze przykryte szmatką. Musi mieć dostęp do tlenu. Jeśli szczęście Ci nie sprzyja i nie możesz znaleźć borowików w lesie, producenci grzybni oferują przygotowane specjalne szczepionki zawierające tzw. żywą grzybnię mikoryzową, czyli żywe strzępki grzybni gotowe do natychmiastowego zasiedlenia korzeni. Najlepsze warunki do rozwoju grzybów mikoryzowych panują wiosną i jesienią. I wtedy też najlepiej stosować preparaty z mikoryzą. Grzybnię można aplikować od marca do października, ale najbardziej odpowiednim terminem dla borowika jest sierpień, wrzesień i październik. Przy czym wrzesień jest szczytowym okresem występowania borowika szlachetnego.
Wówczas wtedy panują najlepsze warunki, bo naturalne, do rozsiewu zarodników, jak i aplikacji grzybni. W miejscu aplikacji grzybni powinny rosnąć drzewa iglaste lub liściaste, już wcześniej wspomniane bóg, dąb, świerk i sosna. Występuje powszechnie zarówno w lasach iglastych, liściastych, jak i mieszanych. Pomimo iż wchodzi on w mikoryzę z wieloma gatunkami drzew, najczęściej jego grzybnia łączy się ze świerkami. Korzystnie jest, gdy drzewa są stosunkowo młode, około 5–10-letnie. Jako podłoże zaleca się stosować gotową ziemię ogrodniczą z dużą zawartością odkwaszonego torfu lub ziemię z lasu. Przy grzybach jadalnych, leśnych najlepiej stosować aplikację w okresach, gdy gleba jest mokra i gdy temperatura podłoża przekracza 10 stopni Celsjusza. Idealne warunki panują wiosną i jesienią. Dla powodzenia uprawy potrzebne są minimum 3 drzewa z danego gatunku dla konkretnego rodzaju grzyba, z którymi strzępki grzybni będą mogły wejść w mikoryzę. Im więcej drzewek, tym większa szansa uzyskania owocnika grzyba. Wokół pnia drzewa należy wykopać otwory o średnicy 30–40 cm i głębokości 15 cm. Otwory powinno się wykopać w odległości od pół do 5 metrów, około 10 średnic pnia od pnia drzewa. Następnym krokiem jest zrobienie substratu idealnego dla borowika. Roztwór z rozdrobnionymi grzybami lub grzybnią z opakowania mieszamy z 5 litrami torfu, najlepiej torf włóknisty, 1 litrem węgla drzewnego. Zamiast węgla drzewnego można użyć popiołu z ogniska lub kominka, gdzie było palone tylko drewnem. Dla polepszenia parametrów struktury gruntu oraz dla poprawy warunków powietrzno-wodnych warto zastosować dodatkowo pół litra gipsu oraz pół litra wermikulitu lub perlitu. Tak przygotowany substrat nawilżamy. Stosujemy w tym przypadku gips, a nie wapno, ponieważ gips nie zmienia pH gleby. Kolejno należy wykopać kilka niewielkich dołków wokół drzewa, najlepiej aby były widoczne korzonki. Wsypać około pół litra wcześniej przygotowanego substratu i przesypać 5 cm warstwą ziemi. Im młodsze drzewo, tym bliżej trzeba zaaplikować grzybnię. Miejsce aplikacji starannie podlać 1 wiadro wody wokół każdego dołka. Miejsce wysiewu należy przykryć warstwą kory, liści, mchu czy gałązek, najlepiej prosto z lasu, ale nada się kora sklepowa z worka, w której często znajdują się też zarodniki, np. smarca. Dobrą praktyką jest, aby w miejscu aplikacji grzybni rozdać roztwór cukrowy, który dobrze wpływa na rozwój grzybów. Jest to swego rodzaju nawóz do grzybów, który usprawnia i zwiększa ich rozwój oraz namnażanie. Przyrządzamy go z 10 g cukru i 10 litrów wody. Do tego dorzucamy kostkę drożdży i odstawiamy na 2 godziny. Potem podlewamy glebę roztworem. Co jakiś czas plantację można podlewać niedużą ilością wody, zwłaszcza jeśli przez 2 tygodnie nie było opadów atmosferycznych. W okresie owocowania w przypadku braku opadów zaleca się cykliczne zwilżanie gleby. W sprzyjających warunkach grzyby mogą pojawić się po 1. lub 2. roku od posadzenia grzybni, zależnie od gatunku grzyba. Choć należy pamiętać, że borowik jest najtrudniejszym do uzyskania grzybem. Optymalną temperaturą dla grzybów jest między 18 a 28 stopni Celsjusza. Mogą także rosnąć w nieco chłodniejszym środowisku. Minimalną temperaturą jednak jest 3,5 stopnia Celsjusza. Zarodniki grzybów już wtedy zaczynają wyrastać. Należy pamiętać, że w okresie letnim i jesiennym masowe pojawienie się owocników grzybów jest silnie uzależnione od splotu takich czynników jak dostępna wilgoć w podłożu, bieżące opady i wilgotność powietrza, temperatura powietrza oraz naturalny rytm rozwoju grzybni danego gatunku. W szczycie sezonu, tzw. wysyp grzybów, szybko rosnące grzyby to właśnie maślaki i koźlarze, nawet w ciągu 1 dnia, a więc grzyby miękkie. Znacznie wolniej rosną prawdziwki czy podgrzybki. Na przedstawiciela tych gatunków musimy poczekać od 1 do 10 dni.